ten film miał być wersją końcową serii o redesignach w Ben 10. Jednak w pierwszej wersji tego filmu pojawiły się komentarze o tym, że zabrakło kilku obcych. Dlatego ten film zaczniemy od nich. Dlatego pierwszy w kolejce jest Iskierka. Jest on obcym biało-czarnego koloru z elementami zielonego. W jego oczach oraz na czubku jego głowy uwalnia się elektryczność, która jest koloru zielonego. Na ciele Iskierki znajduje się kilka śrub, a jego ciało wygląda jak bateria, a jego zegarek znajduje się na jego brzuchu. W serii Ben 10 Omniverse, jak dobrze wiemy, obcy muszą dostać trochę zielonego. I tak też się stało w przypadku Iskierki. Iskierka jest bardzo podobny do tego z klasyka, jednak jeszcze bardziej przypomina on baterię, a jego zegarek znajduje się na czubku jego głowy. Kolejnym obcym, którego zabrakło, był Ark Tiguana w Ben 10 Classic. Jest on obcym niebieskiego koloru. Posiadał on kolce wokół twarzy, 3 płetwy grzbietowe oraz skrzela po bokach głowy. Nosił on czarno-biały kombinezon. Wyglądowo Ark Tiguana wygląda jak iguana, a na lewej ręce nosi znak zegarka. W serii Ben 10 Omniverse wygląda on podobnie do oryginalnego, jednak jego kombinezon zajmuje więcej ciała, a jego zegarek znajduje się aktualnie na jego klatce. I moim zdaniem ten wygląd jest całkiem spoko, wygląda on naprawdę fajnie i to jest ten jeden z rzadkich wypadków, kiedy wygląd z Omniversa jest równie dobry co ten klasyczny. Cześć, ja jestem Tomes i przychodzę do Was z ostatnim odcinkiem serii o zmianach designu między Ben 10 Classic a Ben 10 Omniverse. Na wstępie chciałbym Was przeprosić za lekkie szumy, ale mam wiatrak w pokoju, bo jest tak ciepło, że bez wiatraka nie dałoby się tego nagrać. I mam nadzieję, że on aż tak mocno nie przeszkadza. Dlatego w tym odcinku nie będę Was prosił o lajki, jeśli chcecie to zostawicie, jeśli nie to nie. I teraz bez przedłużania zaczynajmy. Waybeak jest ogromnym obcym. Jego ciało w klasyku jest czerwono-białe z elementami czarnego. Posiada silne łopatki, czarnego koloru, tak samo jak inne elementy na jego ciele. Jego łokcie wyglądają jak wyrastające kolce. I ogólnie poza jego twarzą, która jest dziwna, wygląda on naprawdę epicko. Jego twarz, moim zdaniem, jest podobna do takiego japońskiego superbohatera. I z policzków wystają mu takie dziwne dzynzelki, a jego Omnitrix znajduje się na jego klatce. Natomiast w Omniverse ulega on delikatnej zmianie. Jego szyja stała się czerwono-czarna. Jest on bardziej umięśniony i posiada on znacznie mniej czarnych elementów. A głowa Waybeaka przypomina bardziej tą z Ultimate Alien niż tą z klasyka. Jednak w odróżnieniu do Ultimate Alien oraz Obcej Potęgi, Waybeakowi powróciły te takie dzynzelki na twarzy. A jego Omnitrix znajduje się na jego klatce. I w tym wypadku ten design z Omniversa jest jednym z rzadkich wypadków, zdanie złożone idealnie, wolę design z Omniversa niż z klasyka. Kolejnym obcym będzie Dzikie Pnącze. W klasyku był on w 2 odcieniach zielonego. Posiadał on 3 niebieskie oczy. Jedno było na głowie, a 2 miał na barkach. Dzikie Pnącze posiadał 5 nóg, a bardziej były to takie macki jak u ośmiornicy. Jego postura była ogólnie taka dosyć ludzka. Z jego pleców wyrastały owoce, a jego zegarek znajdował się na klatce. Boże, ale jest gorąco. Zostaw lajka, jeśli tobie też jest gorąco, yo. To nie było w ogóle skibidi. Ale mnie to skręciło. W serii Ben 10 Omniverse Dzikie Pnącze wygląda prawie identycznie jak w klasyku. No, są delikatne różnice. Takie jak na przykład kolor oczu. W serii Ben 10 Omniverse ma on zielone oczy. A jego zegarek nie jest już na klatce, tylko na pasie. Zielono-białym pasie. Zmienia się też delikatnie jego szczęka. Jest ona teraz bardziej wysunięta do przodu. I ogólnie Dzikie Pnącze w Ben 10 Omniverse wydaje się być mniejszy. I w tym wypadku nie ma dużej różnicy między postaciami, jednak mimo wszystko wolę Dzikie Pnącze z klasyka, bo jest ono mroczniejsze. Kolejnym obcym jest jeden z moich ulubionych obcych, czyli Apcak. Apcak. W oryginalnej serii, czyli Ben 10 Classic, Apcak jest typu jasnego. Nosi on na sobie czarno-biały kombinezon. Posiada on również kilka ząbków, a jego oczy są czarno-białe. Z tyłu wystaje mu ogon oraz po plecach idzie mu kilka takich wypukleń, a jego znak Omnitrixa znajduje się na lewej ręce. W serii Ben 10 Omniverse poznajemy 2 grupy Apcaków, czyli obcych rasy łasuch. Apcak Grul, czyli ciemnej rasy. Jest on pulchnym Apcakiem, ma też kilka wystających ząbków i kilka plam. Wygląda on podobnie do zwyczajnego Apcaka, jednak jest on ciemny. A jego zegarek znajduje się na brzuchu. Jasny Apcak, czyli Pyrk, jest dziwny. Niby wygląda podobnie do tego z klasyka, jednak coś mi w nim nie gra, tak samo w tym Grulu. Apcaki z Omniversa są dziwne, nie podobają mi się totalnie. Zdecydowanie wolałem Apcaka z klasyka,
ale i tak moim ulubionym jest ten z Ultimate Alien i Obcej Potęgi. Kolejnym obcym będzie klon. W oryginalnej serii klon jest kosmitą dziecięcego wzrostu. Ma on białą skórę i czarny kombinezon. Jego znak Omnitrixa znajduje się na jego głowie, z której też wyrastają mu płetwy. Na ramionach ma on zielone jajka i z brzucha wyrastają mu takie 3 dzynzelki. W Ben 10 Omniverse. Zgadnijcie, co mogło się stać. Stało się to, co z wieloma kosmitami w Omniversie. Zzielenieli. Jest to coś, co mi się naprawdę nie podoba. Zegarek klona aktualnie jest na jego czole. Na jego ciele pojawiło się więcej dzynzelków. Jego kombinezon jest we większości zielony. Na buzi wyrastają mu wąsiki jak u kotka. I ogólnie, moim zdaniem, jest to jeden z gorszych designów w Ben 10 Omniverse. I poza jego głową, która jest słodka, to reszta ciała, ten kombinezon totalnie mi nie pasuje. Może gdyby zachowali mu dawną kolorystykę, byłby lepszy, natomiast ten jest niezbyt. Kolejnym obcym będzie Gała. Wygląda on jak człowiek, tylko zamiast oczu ma 2 pary uszu. Nosi on tylko spodnie, a jego znak Omnitrixa znajduje się na pasie. Jest on w kolorach 2 odcieni żółtego, a całe jego ciało jest pokryte oczami, a na jego brzuchu znajduje się jedno wielkie oko. W serii Ben 10 Omniverse. Oko z jego klatki i brzucha znika i ogólnie wygląda on prawie identycznie jak z klasyka. Natomiast musiał on też zielenieć, jak to przystało na Omniversa. I na jego spodniach jest kilka zielonych elementów. I w sumie ten design jest całkiem spoko, mógł być gorszy. Niby są te zielone elementy, ale można przymknąć na nie oko. W oryginalnej serii Diamentogłowy ma złocisto-pomarańczowe oczy oraz niebieski język. Nosił on na sobie czarno-biały kombinezon bez rękawów, a symbol prototypu Omnitrixa znajdował się po lewej stronie jego ubrania i był otoczony czarną plamą. Jego ciało było humanoidalne i wyglądał on jak umięśniony człowiek z kryształów. Posiadał on kolce wystające z tyłu jego ciała oraz ostry tył głowy. W Ben 10 Omniverse Diamentogłowy wyglądał bardzo podobnie do klasycznego, jednak jego szczęka była większa, a uda smuklejsze. Jego ręce są jeszcze dłuższe i lepiej zbudowane. Nosi on na sobie czarno-zielony kostium bez rękawów, a jego zegarek znajduje się na pasie. W tym przypadku, moim zdaniem, wygląd Diamentogłowego nie jest taki zły pomiędzy klasikiem a Omniversem i jest to jeden z lepszych designów w Omniversie. Szara materia. Jest małym szarym kosmitą podobnym do żaby. Ma on tylko 15 cm. I nosi biały kombinezon z czarnymi elementami. Jego zegarek znajduje się na jego plecach. W serii Ben 10 Omniverse szara materia wygląda prawie identycznie jak w klasyku, jednak nosi teraz czarno-zielony kombinezon, a jego zegarek dalej znajduje się na plecach. Ja zdecydowanie wolałem wygląd z klasyka. W Omniverse nie podobają mi się te zielone kolory, jest ich za dużo. W oryginalnej serii u Upgrade'a przednia część ciała, ramiona i nogi są białe. Upgrade posiada czarną powłokę z zielonymi paskami, przypominającą układy z Salone, a na środku głowy ma coś jakby oko. Jego znak prototypu Omnitrixa znajduje się na jego klatce piersiowej. W serii Ben 10 Omniverse Upgrade nie posiada już białych elementów, a jego sylwetka jest lekko bardziej umięśniona, a jego oko znajduje się... no właśnie, jego oka nie ma. Zamiast oka ma on Omnitrix. I moim zdaniem jest to jedna z największych wad Upgrade'a w Omniversie. Nie mam pojęcia, kto wpadł na pomysł, żeby zamiast oka dawać mu tam zegarek. Bo to wygląda fatalnie moim zdaniem. Kolejnym kosmitą będzie Zembal. W oryginalnej serii Ben 10 Classic Zembal jest w dużym stopniu szary. Zembal posiadał 4 palce z pazurami. Na dłoniach, poza pazurami, posiadał jeszcze błony, które miał też na nogach. Jego sylwetka była ogólnie humanoidalna, dlatego przypominał hybrydę człowieka z aligatorem. Posiadał on też wiele rybich elementów, takich jak łuski albo szczęki. Poza tym posiadał płetwy oraz skrzela i taką lampeczkę na czubku głowy, jak ma taka jedna ryba ma taką lampkę na czubku głowy, nie pamiętam jej nazwy. Zembal nosi spódniczkę, a jego zegarek znajduje się na jego lewej części klatki piersiowej. A w serii Ben 10 Omniverse Zembal jest dużo bardziej umięśniony. Jego płetwy są dłuższe, a jego kombinezon nie składa się tylko ze spódniczki i teraz posiada więcej elementów. Zegarek Zembala znajduje się teraz na jego pasie. Dajcie znać w komentarzu, który wygląd Zembala wam się bardziej podobał. W oryginalnej serii Dzikopysk wygląda naprawdę fajnie. Wygląda on całkiem dziko i agresywnie, a jego Omnitrix znajduje się na ramieniu. Jest on pomarańczowego koloru, ale takiego dosyć wyblakłego. Natomiast w Ben 10 Omniverse zmienia się jego kolor. Dalej jest on pomarańczowy, ale dużo bardziej nasycony. Jego dolna szczęka jest dużo bardziej wysunięta do przodu niż w oryginale. Na jego szyi widnieje zielona obroża, na której znajduje się logo Omnitrixa. Mucha jest insektem z 4 odnóżami i 2 kończynami przed nimi, na których ma czarne rękawiczki. Ma on pomarańczowe oczy,
które znajdują się na jego czułkach. Jego skrzydła są rozległe. Nosi on czarno-biały kostium z czarnym ogonem, a jego skóra jest zielona. Posiada symbol prototypu Omnitrixa na głowie. W Ben 10 Omniverse skrzydła muchy są jeszcze bardziej rozbudowane, a jego kostium jest teraz zielono-czarny i sięga tylko do czoła. Zmieniła się delikatnie też jego postawa i jest on dużo bardziej przygarbiony. Szybcior posiada nogi z 4 palcami na kołach. Ma on zielone oczy, a jego ciało jest niebieskie. Posiada on czarno-biały kombinezon, a jego zegarek znajduje się na klatce piersiowej. W serii Ben 10 Omniverse Szybcior wygląda prawie identycznie jak w klasyku. Jednak jego kombinezon jest czarno-zielony, a nie czarno-biały. Inferno to obcy wyglądający jak człowiek. Jego ciało jest zbudowane z gorącej plazmy, która jest pokryta pomarańczowymi skałami, a jego zegarek znajduje się na jego klatce. Natomiast w serii Ben 10 Omniverse Inferno wygląda podobnie jak oryginalny, jednak delikatnie zmieniła się jego sylwetka, a skały na jego ciele są czarno-bordowe. Kulopłot to ogromny obcy o szerokich ramionach pokryty naturalnym żółtym pancerzem. Kulopłot posiada 4 szpony na łapach, a jego futro jest w większości białe, jednak ma ono też czarne elementy. Kulopłot delikatnie przypomina pandę, a jego zegarek znajduje się na jego czole. W serii Ben 10 Omniverse jego oczy są zielone, a nie żółte jak w oryginale. Cały kulopłot nie jest już aż taki nadmuchany, a wewnętrzna strona jego rąk jest wręcz płaska, a zegarek kulopłota znajduje się na jego brzuchu. Czteroręki Bena ma prawie 4 metry i jest on naprawdę potężnie umięśniony. Posiada on 4 ręce, a jego skóra jest koloru czerwonego. Ubrany jest on podobnie do Bena, dlatego że nosi on taką samą koszulkę jak Ben, czyli białą koszulkę z czarnymi paskami. Jego zegarek znajduje się na jego ramieniu, a na jego dłoniach widać czarne rękawiczki. I teraz przechodzimy do Omniversa. Tutaj jego wygląd jest... Jak myślicie, jaki może być jego wygląd? Jest zielony, tak jak większość kosmitów w Omniversie. Znaczy, sam czteroręki nie jest zielony, ale jego ubrania są zielone. W tym wypadku są zielono-czarne, a jego zegarek znajduje się na jego pasie. Dodatkowo możemy zauważyć, że przestał on ćwiczyć nogi. Pierwszym kosmitą będzie Szybkołak. Jest to obcy, który wyglądem ma przypominać wilkołaka. Szybkołak jest on wysokim, humanoidalnym kosmitą o szarej maści. Jest on dosyć umięśniony, ma jakby wielkie ramiona, ogólnie jest taki dosyć mocarny byczek, nie? Ma on lekko pozginane kolana i jest on szarego koloru. W klasycznym Ben 10, czyli tym pierwszym, Szybkołak ma jakby ubranie takie swoje i jest ono wzorowane koszulką Bena, którą nosi Ben jakby na co dzień, tą taką biało-czarną, nie? A symbol Omnitrixa znajduje się na jego brzuchu, na pasie w sumie prawie tak, no, tego typu. Szybkołak, dawniej Ben Wilk, ma też szczęki, które mogą się tak jakby rozdziabywać, tak no w ten sposób. I pojawia się Ben 10 Omniverse, ponieważ tutaj Szybkołak się dosyć mocno zmienia. Jest on teraz tak totalnym, wiecie, wielkim byczkiem, bo wcześniej też miał mięśnie jakby, ale teraz zostaje takich, no, potężnych barów, nie, no jest dowalonym koksem, nie? Widać, że ćwiczył dużo, ale tylko ramiona, bo jednak, no i w sumie klatę, ponieważ jego nogi są tak chude, są takie powyginane, jakby kolana, no jest... Chłop jest trochę jak taki... Nie wiem, kangurek? Nie, kangury nie mają chyba takich nóg. No nie wiem, ale no chłop jest lekko... No powykrzywiało chłopa. I co? Jest on dosyć mocno... Co? Jest on futrzasty, jakby no chłop dostał wiele włosów, futra, sierści, nie? No chłop dostał dużo sierści i w sumie zmienił stylówkę. Już nie jest biały, jeśli chodzi o ubranko, tylko zielono-czarny. Tak jak większość kosmitów w Omniversie. Jakby zielonieli lekko. Zzieleniali. No, tak. Kolejny obcy to Ben Mumia. No i ten obcy po prostu wygląda jak mumia. Jakby jest on... No mówią, jakby nie ma co tu opisywać. Jest on zbudowany z papieru. Ma złote dodatki i zielone oczy. No w sumie to tyle z jego wyglądu. Jakby jest to taki, no... To nie ma co go opisywać zbytnio. I tak jak każdy kosmita prawie w Ben 10, w Omniversie delikatnie zmienili jego design i bardziej zieleniał. Kolejnym już trzecim kosmitą jest Phantom, czyli postać kosmita, który prawdopodobnie przerażał większość was, kiedy oglądaliście Ben 10 jako małe dziecko. Phantom w Ben 10 Classic jest on zwyczajnie duchem, ma on Omnitrix na piersi, który jest schowany pod, nie wiem pod czym, jakby szczek jest zbudowany Phantom w sumie, no ale pod duchowym czymś.
Pod duchową skórą jest schowany, w ten sposób powiem. I ma on fioletowe oko i to trzeba zaznaczyć, bo to potem może mieć znaczenie w sumie. I nadchodzi Omniverse, czyli znowu zielonienie, ponieważ tym razem Deshramma jest zakuty w kajdanki, jakby cały jest jakby zakryty kajdankami. Jego ramiona, ciało, głowa. Jest jakby na smyczu, jak we więzieniu jakiś złodziej, bandyta, złodziej. I jest on dosyć chudy, jakby Deshramma, Phantom się mocno wychudził i chyba ćwiczył cardio, nie wiem, możliwe. I przez to, że Phantom jest taki chudy, widać jakby jego takie kości, które są jakby zakryte pod skórą i są to jakby kości, które wyglądają jak Deshramma, no Phantom bez skóry, wiecie o co mi chodzi. No. W Ben 10 Classic Frankenshaw miał dosyć wydłużoną twarz. Na głowie miał on czarne, dosyć długie włosy, a z pleców wystawały mu dwie anteny. Na ciele posiadał on takie jakby śruby. Na dłoniach miał rękawice z odsłoniętymi palcami. Posiadał on spodnie, które były złączone z butami, a znak zagadka Omnitrixa znajdował się na jego pasie. Jeszcze dodam, że był on ze skóry taki dosyć szarawy. No i nadchodzi Omniverse. Tak, i co się stało? No co, Frankenshaw zieleniał. No stał się bardziej zielony, no. Jego twarz stała się dosyć kanciasta. Miał on mniej włosów, dużo mniej włosów. Był on taki jakby podszywany ogólnie. Jego anteny i śruby stały się zielone, tak jak jakby większość kosmitów w Omniversie. Spodnie tak samo. No i w sumie to tyle z takich wizualnych jego cech.